Witajcie na kanale Piesologii. Ja mam na imię Kasia, a to są Wektor i Haker. Dziś opowiem Wam trochę o łańcuchu łowieckim. Bez względu na wielkość Waszych psów czy ich rasę, wszystkie psy bez wyjątku są drapieżnikami. Psy przetrwały przez tysiące lat dzięki temu, że szukały pożywienia i aktywnie na nie polowały. W codziennym życiu często zapominamy o tej drapieżnej naturze naszych psów, natomiast takie zachowania jak pogoń za szybko poruszającymi się obiektami, rozszarpywanie zabawek i noszenie ich w pysku, czy na przykład zamieranie na widok innego psa, czy jakiegoś ciekawego dla psa obiektu, to są właśnie zachowania wynikające bezpośrednio z tak zwanego łańcucha łowieckiego psa. I właśnie o tym łańcuchu łowieckim i o tym, jak on wpływa na takie codzienne zachowania naszych psów, chciałam Wam dzisiaj trochę więcej opowiedzieć. Łańcuch łowiecki jest pewnym wzorcem zachowań przekazywanym genetycznie z pokolenia na pokolenie i składa się on z 8 takich podstawowych ogniw. Na początku polowania drapieżnik tropi swoje ofiary i namierza je. Później, gdy już znajdzie stado, dokładnie je obserwuje i wybiera sobie te osobniki, które są słabsze, młodsze, czyli po prostu takie, które będzie mu łatwiej złapać. Gdy już wybierze tą jedną ofiarę, zaczyna się do niej bardzo cicho i powoli podkradać, tak żeby zostać niezauważonym przez ofiarę i żeby podkraść się do niej jak najbliżej. Im bliżej psu uda się podkraść do ofiary, tym krótsza będzie pogoń i tym większa szansa, że polowanie się uda. Kolejną fazą polowania jest oczywiście pogoń, następnie pies stara się złapać ofiarę, przewrócić ją na ziemię, zabić, rozszarpać, no i oczywiście ostatecznie ją zjada. I tak wygląda pełen łańcuch łowiecki, natomiast w wyniku udomowienia psów i takiej świadomej selekcji pewne ogniwa tego łańcucha były przez ludzi silnie wzmacniane, a pewne były wygaszane. I dzięki temu uzyskano różne grupy psów, które wyspecjalizowały się w pewnych zadaniach i były po prostu wykorzystywane do pewnych konkretnych prac. I tymi pracami były oczywiście prace związane z polowaniem, ale nie tylko, ponieważ psy również wykorzystywane były i nadal są do pasienia bydła, do pasienia owiec, innych zwierząt i te zachowania pasterskie również wynikają z łańcucha łowieckiego. I na przykład u wyżów w procesie hodowli w szczególny sposób było wzmacniane namierzanie oraz obserwacja i dlatego też w tej grupie psów mamy bardzo charakterystyczną stójkę, czyli w momencie, kiedy pies wyczuje zwierzynę, zamiera w bezruchu, bardzo często w takiej charakterystycznej pozie z jedną łapą uniesioną do góry. Do grupy wyżłów zaliczamy nie tylko takie psy jak wyżły niemieckie, czy węgierskie, czy na przykład wyżły weimarskie, ale też setery, pointery. I w tej grupie psów są też legawce, czyli takie psy, które na widok zwierzyny potrafią zalegać na polu, czyli po prostu kładą się i stąd ta nazwa psy legawe czy legawce. Te psy bardzo często w ten sposób reagują również na inne ciekawe obiekty, które zaobserwują gdzieś w środowisku, czy na przykład na widok innego psa. Potrafią właśnie położyć się na ziemi i trwają w ten sposób w bezruchu. Natomiast takie ogniwa łańcucha łowieckiego jak pogoń, zagryzanie czy rozszarpywanie były u wyżłów świadomie wygaszane. Zadaniem wyżła było po prostu wytropienie zwierzyny, wystawienie jej myśliwemu, następnie to myśliwy ją zabijał i dalej zadaniem psa było już przyniesienie martwej zwierzyny do swojego przewodnika. Nie oznacza to oczywiście, że wyżły nie mają takich zachowań jak pogoń za szybko uciekającymi obiektami czy za uciekającymi zwierzętami, czy też, że nie lubią się bawić zabawkami, gdzie szarpiemy się z psem. Oczywiście wyżły te wszystkie zachowania nadal mają, natomiast nie są one tak silne jak w przypadku innych grup psów. Kolejną grupą, o której chciałam Wam opowiedzieć, są retrievery. Są to psy, które były hodowane przede wszystkim do tego, żeby tropiły zwierzynę oraz przynosiły ustrzeloną zwierzynę swojemu myśliwemu. Dlatego też w tej grupie psów szczególnie wzmocnione jest ogniwo namierzania oraz chwytania. Zadaniem retrievera było po prostu wytropienie zwierzyny, następnie pies czekał, aż myśliwy odda strzał i później zadaniem psa było przyniesienie tej zwierzyny myśliwemu i miała ona być w możliwie nienaruszonym stanie. To znaczy pies musi trzymać ofiarę na tyle mocno, żeby nie wypadła mu ona z pyska, natomiast na tyle delikatnie, żeby nie uszkodzić jej skóry
futra czy piór, jeżeli przynosi na przykład kaczkę z wody. Do retriewerów zaliczamy m.in. labradory, goldeny, flaty, czyli wszystkie retriewery, ale też spaniele. I psy z tej grupy uwielbiają nosić różne przedmioty w pysku. Nie można więc się dziwić, że będą podkradały nasze kapcie, nosiły w pysku różne zabawki i inne przedmioty. Te psy są po prostu do tego stworzone. Noszenie różnych przedmiotów w pysku nie tylko sprawia tym psom frajdę, ale też je uspokaja. Dlatego też w wielu sytuacjach, kiedy pies jest nadmiernie podekscytowany albo nie potrafi sobie poradzić ze swoimi emocjami, będzie właśnie szukał czegoś, co będzie mógł złapać i potrzymać chwilę w pysku. Dlatego też na przykład widok labradora czy golden retrievera, który wita się ze swoim opiekunem, który wraca do domu właśnie trzymając jego kapcie czy buty w pysku, jest zupełnie naturalnym widokiem. Retrievery pracowały też zwykle w wodzie, dlatego też są to psy, które uwielbiają wodę, co może być trochę problematyczne, zwłaszcza jeżeli mieszkacie blisko jakiegoś jeziora, sadzawki, albo też w okresie jesienno-zimowym, kiedy jest po prostu bardzo mokro i taki retriever z bardzo dużym prawdopodobieństwem wykorzysta każdą szansę, żeby wytaplać się w kałuży i po prostu wróci do domu umorusany od czubka nosa do końca ogona. Oprócz psów takich typowo myśliwskich mamy też psy pasterskie, które pomagały wypasać pasterzom bydło. I tak jak mówiłam wcześniej, te zachowania pasterskie to jest nic innego niż przekształcony łańcuch łowiecki. W przypadku owczarków możemy je podzielić na kilka różnych grup, w zależności od stylu, w jakim pasą. I pierwszą grupą, którą chciałam Wam tutaj omówić, to są owczarki tak zwane pasące przy nodze. Są to psy, które wypasały bydło zwykle większych gabarytów i musiały je zaganiać, podgryzając po pęcinach. Dlatego też w łańcuchu łowieckim takich psów szczególnie wzmocniona jest pogoń oraz chwytanie. Natomiast rozszarpywanie czy zagryzanie jest u nich zdecydowanie wygaszane, ponieważ ich celem nie było zabicie zwierzęcia, tylko zagonienie go w jakieś konkretne miejsce. Jeżeli macie owczarka pasącego przy nodze, to będzie to pies, który może mieć tendencję do pogoni za szybko poruszającymi się obiektami, nie tylko za zwierzętami, ale też za biegaczami, rowerami, samochodami itd. I są to psy, które mają też tendencję do podgryzania, takiego podszczypywania. Dlatego też, jeżeli mamy na przykład w domu małe dzieci, no to tego typu zachowania mogą być problematyczne. Do drugiej grupy owczarków zaliczamy m.in. border collie i są to tak zwane psy pasące przy głowie. Wypasają one zwykle bydło mniejszych gabarytów, na przykład owce, i manewrują dystansem do stada w inny sposób niż psy pasące przy nodze. Mianowicie nie podgryzają pęcin zwierząt. Podkradają się do nich, zaganiają je, natomiast nie chwytają zwierząt. Tak więc w łańcuchu łowieckim owczarków pasących przy głowie w sposób szczególny zostały wzmocnione takie ogniwa łańcucha jak obserwacja, podkradanie i pogoń. Natomiast takie ogniwa łańcucha łowieckiego jak chwytanie, zagryzanie czy rozszarpywanie były zdecydowanie wygaszane. Jeżeli więc macie owczarka pasącego przy głowie, to może on mieć tendencję do gonienia za różnymi szybko poruszającymi się obiektami, w tym także ludźmi, natomiast nie powinny ich podgryzać. Mamy też owczarki, których zadaniem nie było wypasanie zwierząt, tylko obrona stada przed drapieżnikami. I myślę tutaj oczywiście o psach stróżujących. W przypadku psów stróżujących łańcuch łowiecki nie był za bardzo przydatny, dlatego też w całości był wygaszany i zastępowany innymi zachowaniami, takimi jak właśnie namierzanie drapieżnika i przepłaszanie go przez groźne oszczekiwanie. Warto pamiętać, że psy stróżujące powinny jedynie alarmować człowieka o tym, że zbliża się jakieś niebezpieczeństwo, natomiast nie powinny atakować tego zagrożenia i nie powinny wchodzić w bezpośrednie starcie z drapieżnikami. Psy stróżujące świetnie sprawdzą się jako stróże na przykład dużych posesji, natomiast ich instynktowne zachowania mogą być problematyczne, jeżeli mieszkamy na przykład w mieście, w bloku, gdzie jest pełno psów, mnóstwo ludzi, różnych hałasów i innych bodźców, które będą po prostu cały czas takiego psa niepokoić. I ostatnią grupą psów, o których chciałam tutaj wspomnieć, są teriery. Teriery w odróżnieniu od psów stróżujących są taką grupą psów, gdzie
cały łańcuch łowiecki był przez człowieka w świadomy sposób wzmacniany. Są to więc psy, które uwielbiają nie tylko pogonić za swoją ofiarą, ale także potrafią ją złapać, zabić i rozszarpać. I możemy to świetnie zaobserwować, jeżeli mamy w domu teriera i bawimy się z nim piłką czy na przykład jakąś zabawką do szarpania. Teriery uwielbiają się szarpać zabawkami i właśnie wtedy można zobaczyć tą pasję, z którą chwytają i rozszarpują swoją zabawkową ofiarę. Teriery są więc bardzo zacięte, takie nieustępliwe, uwielbiają się szarpać zabawkami. Bardzo łatwo też nakręcają się na różne zabawki z piszczałkami, ponieważ ten pisk może się psów skojarzyć właśnie z takim konającym zwierzęciem i jeszcze bardziej będzie nakręcał psa do prezentowania tych zachowań łowieckich. Możecie się też zastanawiać, no dobrze, a co jeżeli mam kundelka czy mieszańca dwóch różnych ras? Jakie będą jego typowe zachowania i jak wygląda jego łańcuch łowiecki? W przypadku mieszańców czy kundelków warto jest poobserwować sobie zachowanie psa oraz jego wygląd, ponieważ zwykle ten wygląd zdradza nam, czy pies jest bardziej w typie teriera, czy gdzieś bardziej przypomina owczarka, a może wyżła, czy też retrievera. Na tej podstawie łatwo jest domyślić się, jaki typ psa mamy w domu i jakie zachowania będą typowe dla tej grupy psów. Ponieważ oczywiście łańcuch łowiecki dotyczy nie tylko psów rasowych, ale również kundelków, mieszańców i generalnie wszystkich psów. Każdy pies ma oczywiście swój indywidualny zestaw cech i nie można powiedzieć, że każdy labrador będzie świetnie aportował, a każdy wyżeł będzie zamierał w bezruchu na widok gołębia czy jakiegoś innego zwierzęcia. Na zachowanie naszych psów wpływ mają nie tylko ich geny, ale też to, jak je wychowamy i jak je wyszkolimy. Natomiast decydując się na psa z jakiejś grupy, z jakiejś konkretnej rasy, trzeba mieć świadomość tego, po co ta rasa była hodowana, w jakim celu i jakie cechy były w niej wzmacniane. I tak na przykład, jeżeli szukamy spokojnego, cichego pieska do mieszkania w bloku, to być może energiczny, rozszczekany terier nie będzie najlepszym wyborem. Tak samo, jeżeli mamy w domu małe dzieci, to być może owczarek, który będzie za nimi ganiał i je podszczypywał, też może okazać się nie najlepszym kompanem do zabawy dla dzieci. Dlatego też, wybierając psa z danej grupy, warto się zastanowić nad tym, czy ten pies na pewno nadaje się dla naszej rodziny i czy na pewno poradzimy sobie z tymi wszystkimi zachowaniami instynktownymi, które pies może prezentować. Niestety wiele osób decyduje się na danego psa tylko i wyłącznie ze względu na jego wygląd i w ogóle nie zastanawiamy się nawet nad różnymi zachowaniami instynktownymi, które mogą generować różnego rodzaju problemy i z którymi możemy sobie po prostu nie radzić. Niestety konsekwencje takich naszych nieprzemyślanych decyzji ponoszą później psy, trafiając na przykład do schronisk. Dlatego apeluję do Was, żebyście przed przygarnięciem psa do Waszego domu, czy przed zakupem psa z hodowli, porządnie się zastanowili, czy te zachowania, które Wasz pies będzie w naturalny sposób prezentował, Wam po prostu odpowiadają i czy będziecie w stanie sobie z nimi poradzić. Trzeba pamiętać, że zachowań instynktownych nie da się psa oduczyć. Natomiast jeżeli będziemy uniemożliwiać psu wykonywanie tych naturalnych zachowań, do których został przecież stworzony, to zrodzimy w nim jedynie frustrację i może to prowadzić do bardzo wielu poważnych problemów behawioralnych, w tym również do problemów z agresją. Dlatego więc zamiast karać psa za te wszystkie zachowania, które wynikają z łańcucha łowieckiego lub uniemożliwiać je psu, zdecydowanie lepiej jest zrozumieć, skąd te zachowania się biorą i zaproponować psu jakiś rodzaj aktywności, który zaspokoi te naturalne potrzeby psa w sposób, który jest dla nas akceptowalny. I świetnym rozwiązaniem mogą być tutaj różnego rodzaju gry i zabawy węchowe, które świetnie sprawdzają się w przypadku psów, które uwielbiają węszyć, tropić, wyszukiwać swoje jedzenie. Na moim kanale znajdziecie kilka filmów, w których mówiłam już o tym, jak można zorganizować psu bardzo fajne zabawy węchowe zarówno w domu, jak i podczas spacerów i linki do tych filmów znajdziecie w opisie pod tym filmem. Innymi bardzo fajnymi aktywnościami dla psów, które uwielbiają tropić
robić i mają cały czas nos przy ziemi, jest tropienie użytkowe albo nosework. Nosework polega na tym, że pies musi odnaleźć próbkę zapachową i ją oznaczyć, natomiast tropienie użytkowe polega na tym, że pies podąża za zapachem zaginionej osoby i ma ją po prostu znaleźć i zidentyfikować na końcu śladu. Jeżeli macie retrievera albo psa, który uwielbia aportować, to bardzo fajnie jest go po prostu tego aportowania nauczyć. Dzięki temu pies nie będzie łapał różnych przedmiotów i uciekał z nimi po całym domu, tylko będzie Wam je po prostu przynosił i oddawał. O tym, jak nauczyć psa aportowania, nagrałam już wcześniej odcinek i link do niego znajdziecie oczywiście w opisie pod tym filmem. Jeżeli macie psa, który uwielbia chwytać i rozszarpywać różne przedmioty, na przykład należy on do grupy terierów, to być może zabawa szarpakiem będzie dla niego najfajniejszą aktywnością. Oczywiście podczas zabawy szarpakiem musimy psa nauczyć pewnych zasad, na przykład takiej, że nie może łapać nas zębami za ręce. Warto też popracować nad tym, żeby pies nauczył się puszczać szarpak i kończyć zabawę na nasze polecenie. O tym, jak nauczyć psa prawidłowej zabawy szarpakiem, nagrałam już odcinek wcześniej i link do niego znajdziecie w opisie pod tym filmem. Mam nadzieję, że ten odcinek Piesologii był dla Was przydatny i że pomógł Wam lepiej zrozumieć pewne zachowania Waszych psiaków. Napiszcie mi koniecznie w komentarzach, jakie zachowania z łańcucha łowieckiego prezentują Wasze psiaki i czy nauczyliście się z nimi jakoś pracować, czy też są to dla Was zachowania w jakiś sposób problematyczne. Jeżeli podobał Wam się ten odcinek, to oczywiście zachęcam Was do subskrybowania kanału Piesologii. Zaglądajcie też na mojego bloga i do zobaczenia!